Witam Was serdecznie, bo wiecie, love, i zapraszam do filmu, gdzie opowiem Wam o wszystkich relacjach w Final Fantasy XV. Jedna z mroczniejszych części w serii. Głównego bohatera otacza trójka przyjaciół płci męskiej. Zapytacie, czy poza aranżowanym małżeństwem w tle coś w tej materii w ogóle się tam dzieje? Według mnie jest tam kilka wartych uwagi historii, które właśnie zamierzam Wam przybliżyć. Od razu ostrzegam, że niestety nie obędzie się bez spoilerów, bo nie chciałabym pomijać żadnych szczegółów. Oczywiście zaczniemy sobie od głównego bohatera, Noctisa, i przyjrzymy się jego relacji z Lunafreją. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce, kiedy król Regis, szukając pomocy w leczeniu, przyprowadza kilkuletniego Noctisa do królestwa Tenebrae. Kobiety z tego rodu dzierżą tytuł wyroczni i mogą posługiwać się magią. Dlatego poturbowany książę szybko staje na nogi dzięki swojej koleżance. Oprócz tego Luna tytułuje go King of Light i opowiada o tym, że jako kolejna wyrocznia w linii swojego rodu będzie użyczać swych mocy i pomagać mu na królewskiej ścieżce. W odpowiedzi Noctis obiecuje nigdy jej nie zawieść. Małoletnich bohaterów bardzo te przysięgi poruszają i postanawiają oni korespondować ze sobą za pomocą dzienniczka, przekazywanego w obie strony przez czworonożnych posłańców, psiaki Lunafrei. Jak się okazało, był to bardzo praktyczny pomysł, ponieważ wkrótce wybucha wojna i bohaterowie, chronieni jak na członków wysokich rodów przystało, nie mogą spotkać się ponownie przez 12 lat. Dzienniczek jest więc ich jedynym środkiem kontaktu i przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie. Gdy Noctis kończy 20 lat, Niflheim wystosowuje propozycję dla rodu Lucis. Małżeństwo księcia z Lunafreją Nox Fleuret ma być paktem pokojowym. Król Regis posyła więc syna wraz z trojgiem przyjaciół ochroniarzy, by dostał się do miasta Altysia, gdzie miał się odbyć ich ślub. Jak wiemy z dalszych wydarzeń w grze, do ślubu niestety nigdy nie dochodzi. Ale czy na pewno niestety? Wiadomo, że negocjacje polityczne są pełne aranżowanych związków. Oczywiście nie tylko w światach fantasy. Patrząc z tej perspektywy, Noctis i Luna mieli sporo szczęścia, że zostali sparowani z kimś w podobnym wieku, nie totalnie obcym, za to z wyraźną sympatią wobec tej drugiej strony. Ja jednak nie mogę się pozbyć wrażenia, że ten pairing został napisany trochę na siłę i biorąc pod uwagę dyskusje fanów, nie jestem w tym wrażeniu odosobniona. Historia tych dwojga zaczyna się, gdy mają po kilka lat. Wtedy spędzają ze sobą zaledwie odrobinę czasu, który król Regis zaplanował na uzdrowicielską wizytę w Tenebrae. Potem przez kolejnych 12 lat wymieniają pocztę pieskową. Pamiętajmy, że nie były to bardzo obszerne listy, bo gdy widzimy dorosłą Lunafreję przeglądającą dzienniczek, to wciąż jest ten sam, który zapoczątkowali jako dzieci. Chyba że podmieniali sobie tę konkretną okładkę, a ja się czepiam. Przyznacie sami, że to wszystko jest dość naciągane. Podsumowując, nasi bohaterowie mają świetne warunki jak na potencjalne małżeństwo polityczne, ale bardzo kiepskie, jeśli chodzi o ekranowy model wielkiej miłości. Za każdym razem, kiedy widziałam Lunę czule odnoszącą się do Noctisa, nie widziałam zakochanej młodej kobiety, tylko opiekuńczą wyrocznię, która przyjęła obowiązek trwać u boku króla, by przywrócić światu porządek. Być może po prostu w grze, w której nie ma miejsca na happy ending, nie było go również wystarczająco dla udanej historii miłosnej głównego bohatera. O dziejach rodziców Noctisa w kontekście ich związku nie dowiadujemy się zbyt wiele. Matka księcia nie zostaje wspomniana dosłownie nigdzie w grze. Mamy więc jedynie suche fakty, według których miała na imię Aulea i zmarła, kiedy książę był jeszcze mały. Co do jej relacji z Regisem, nie wiemy wiele, jedynie to, że była jego przyjaciółką z dzieciństwa. Pewien motyw, jak widzimy, uparcie się tu powtarza. W przypadku rodziców Lunafrei mamy do czynienia z lustrzaną sytuacją. W grze poznajemy jedynie jej matkę, którą jest królowa Sylva Via Fleuret, natomiast o jej ojcu nie mamy żadnej wzmianki. Nigdzie. Pozostaje mieć nadzieję, że byli cudownie dobraną parą, której małżeństwo nie zostało postawione na fundamencie dziecięcej przyjaźni. Teraz przejdziemy do nieco bardziej złożonych i zdecydowanie najlepszych relacji romantycznych w całym Final Fantasy XV. Zacznijmy sobie chronologicznie, bo jedna z tych historii ma swój początek w zamierzchłej erze, gdy planetą Eos rządziły potężne istoty zwane astralami, które później występują w roli samonów w mechanice gry. Jeden z nich, Ifrit, był szczególnie zafascynowany ludzką siłą woli. Zupełnie jak mitologiczny Prometeusz,
podarował ludziom ogień, nad którym miał władzę, co pomogło cywilizacji prężnie się rozwinąć. Co to ma do romantycznej historii? Otóż ten dar tak zaimponował mroźnej pani, Siwie, która również sprzyjała ludziom, że ich losy splotły się mimo przeciwieństwa żywiołów. Ona sama opowiada o stopieniu jej serca i o tym, jaką szlachetnością cechuje się Ifrit, choć późniejsza zdrada ze strony ludzkości uwolniła jego okrutną naturę i doprowadziła do astralnej wojny. Mimo że nie żyli długo i szczęśliwie, gra w kilku miejscach wysyła nam sygnały, że te dwie mityczne istoty wciąż są ze sobą jakoś połączone i odczuwają swoją działalność. Wszak Siwa przebudza się, wyczuwając aktywność Ifrita. W momencie walki z Bogiem Ognia w grze, to właśnie ona kładzie kres jego wściekłości, całując piekielnika i zamieniając go w kryształki lodu. Kolejna historia też dzieje się na długo przed wydarzeniami z gry, ale jest dla jej fabuły bardzo istotna, gdyż relacja, o której zaraz opowiem, bezpośrednio kształtuje antagonistę 15. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji ograć dodatku z epizodem Ardyna, ostrzegam przed spoilerami. Aera Mirus Fleuret, jak od razu widzimy po nazwisku, była praprzodkinią Lunafrei. Jako pierwsza z tego rodu pełniła również funkcję wyroczni, nadaną jej przez samego Bahamuta. Łagodna, blondwłosa kobieta, pielgrzymująca po kontynencie, by przekazywać ludziom słowa bogów, była wybranką Ardyna. Jak wskazują retrospektywne sceny, uczucie bynajmniej nie było jednostronne. Tych dwoje połączyła służba ludziom. Ardyn posiadał bowiem unikalną jak na zwykłego człowieka zdolność do uleczania plagi, która już wówczas panoszyła się na świecie. Jednak ludzie potrzebowali również przywódcy, a kandydatami na takich jawili się praprzodkowie Noctisa, mężczyźni z rodu Lucis. Ardyn oraz jego brat Somnus oczekiwali więc na znak od bogów, który z nich powinien zasiąść na tronie. Aera wiedziała, że jako wyrocznia będzie przeznaczona przyszłemu królowi, by służyć swoją magiczną mocą. Wiedziała również, że to Ardyn jest faworytem wśród ludu, ale pozostawała wierna swojej roli. Unikając kontaktu z braćmi, oczekiwała na znak wybrania króla płynący z kryształu. Somnus natomiast, zazdroszcząc bratu poparcia i przychylności wyroczni, chociaż tych dwoje starało się raczej ukrywać swoją miłość, zastawił zasadzkę na Ardyna, po czym oczernił go i wyzwał na pojedynek o tron. Jednak w tej walce przypadkową, tragiczną śmierć ponosi Aera, a dwoje kochanków zostaje rozdzielonych, o czym Ardyn nie zapomina nigdy, dosłownie, przez całą wieczność. Posłuchaliście już o historiach dawnych i nieszczęśliwych, to może dla odmiany coś lekkiego. Jeśli relacja Luny i Noctisa wydawała się wam naciągana, co sądzicie o parowaniu księcia z siostrą Gladio? Nie jest to tylko bezpodstawny fanowski shipping, ponieważ w grze spotykamy Iris wielokrotnie, pomagamy jej, spędzamy z nią czas, pojawia się ona również jako grywalna postać. Więc już nawet jako gracz mamy żywsze, pełniejsze doświadczenie w zetknięciu z postacią Iris niż Lunafreją. A do tego jest oficjalnie potwierdzone, że młodsza siostra Gladio podkochuje się w Noctisie już od dziecięcych lat. Stąd jej częste zakłopotanie w obecności chłopaka lub wspólna misja w Lestalum, którą nazywa randką. Pozostając na chwilę w sferze nieodwzajemnionych uczuć, nie sposób nie wspomnieć o Prompto i Cindy. Przyjaciel Noctisa, choć nie bez skrępowania, wielokrotnie próbuje zagadywać lub nawet flirtować z rezolutną panią mechanik. Po jednej z misji przyznaje drużynie, że kiedy ich podróż dobiegnie końca, zamierza poprosić ją o rękę. Niestety zainteresowanie jest jednostronne, ponieważ Cindy z uśmiechem zbywa chłopaka i próbuje go zniechęcić, podczas tych rozmów nie odrywając się od zadań w warsztacie, a wręcz stwierdzając, że jest poślubiona swojej pracy. Jednak pod koniec gry dostajemy wskazówkę dotyczącą potencjalnych dalszych losów tej relacji. Gdy Noctis ponownie spotyka Prompto i dopytuje go o sytuację w Hammerhead, blondyn odpowiada z sugestywną miną, że gentleman nie chwali się swoimi podbojami. Czy to może być jedyna historia miłosna, która w tej grze ma szansę na szczęśliwe zakończenie? Ponieważ w Final Fantasy XV drugie połówki co istotniejszych bohaterów są konsekwentnie pomijane, nie mamy informacji ani o rodzicach Gladio, ani Ignisa. Krótko wspomniani są jedynie ich ojcowie. Tym samym wyczerpaliśmy już wszystkie opcje oficjalnych relacji romantycznych, ale jak wiadomo, fani Final Fantasy nie potrzebują potwierdzenia w Ultimani, żeby stworzyć ciekawe scenariusze.
Możemy więc pomnożyć 4 razy 4 i wyjdzie dokładna ilość opcji, które możemy uzyskać pomiędzy członkami drużyny. Sami powiedzcie, jak oni się mieszczą w tym jednym namiocie, który wygląda maksymalnie na dwuosobowy. W spin-offie na VR Monsters of the Deep możemy mu się przyjrzeć z perspektywy pierwszej osoby, co jest bardzo fajnym zabiegiem, ale jednocześnie wyobrażenie sobie, jak chłopaki tam funkcjonują, kwestionuje wiele aspektów. Pomijając powyższe opcje, jeszcze jednym z paringów przewijających się w fandomie jest Aranea i Ignis. Mnie osobiście nie do końca on przekonuje, ale ta nieco zalotna, a jednocześnie nieustępliwa natura wojowniczki dla wielu bardzo zgrywa się ze spokojnym i oddanym sprawie Ignisem. To już wszystkie relacje, które przygotowałam dla Was do omówienia w tym materiale. Jakie jest Wasze spojrzenie na te pary? Która jest Waszą ulubioną? Jak zawsze zapraszam do dyskusji w komentarzach, a tymczasem dzięki za uwagę. Buziaki!